Witajcie w finale naszej grecko-albańskiej przygody. W ostatnim dniu udamy się do Macedonii Północnej, gdzie zwiedzimy port i stare miasto w Ochrydzie. Potem udamy się do ikonicznego miejsca, jakim jest cerkiew świętego Jana Teologa w Kaneo. Z kolei na sam koniec dnia przepłyniemy na drugą stronę jeziora i zwiedzimy klasztor świętego Nauma. Czeka nas dzień wypełniony wspaniałymi widokami i piękną pogodą. Zapraszamy! Po zwiedzaniu Gjirokastry opuszczamy Albanię i docieramy do Macedonii Północnej, a tak dokładnie to do miasta Ochryda, które położone jest nad olbrzymim jeziorem o tej samej nazwie. Jako że dotarliśmy tam po zmroku, to zdecydowaliśmy się pokazać Wam hotel Riviera tuż przed wymeldowaniem. Musimy przyznać, że kolejny raz trafiliśmy na wysoki standard. Sami zobaczcie. Co do miasta Ochryda, to jego historia, jak przystało na miejsce, w którym się znajduje, czyli Bałkany, jest bardzo burzliwa i bogata. Miasto stoi na miejscu starożytnych miast Diasarites i Lychnidos. W IX wieku podbili je Bułgarzy i wtedy też pierwszy raz pojawiła się słowiańska nazwa Ochryd. Pod koniec X wieku miasto staje się stolicą Cesarstwa Bułgarskiego i przeżywa okres świetności. Wtedy też zostaje rozbudowana i wzmocniona górująca nad miastem do dziś twierdza Samuela. Niedługo później miasto zostaje podbite przez Bizancjum, następnie przez Serbów i osmańskich Turków. Z czasem następuje powolny upadek i zubożenie miasta. I tak w XVII wieku zamieszkuje je zaledwie kilkaset osób. Przez kolejne kilkaset lat następuje powolny wzrost miasta i na początku XX wieku zamieszkuje je już 15 000 ludzi. Po II wojnie światowej znajduje się w granicach Republiki Macedonii, wchodzącej w skład Jugosławii, a od 1991 roku należy do niepodległej Macedonii Północnej. Co więcej, to piękne i unikatowe miasto oraz jezioro Ochryda zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czas je zwiedzić, więc z samego rana ruszamy w kierunku Starego Miasta. Podczas zwiedzania natykamy się na mozaiki i fundamenty, które są pozostałościami po ruinach wczesnochrześcijańskiej bazyliki datowanej na przełom IV i V wieku. Pozostałości starożytności można tu odnaleźć na niemal każdym kroku. Takim przykładem jest antyczny grecki teatr, który został wzniesiony w 200 roku przed naszą erą. Przed nami park archeologiczny Plaosznik,
do którego wstęp jest odpłatny, a jest tam co zobaczyć. Niestety oglądamy go jedynie zza ogrodzenia, gdyż naszym głównym punktem programu jest bardzo znana cerkiew. Chodźmy dalej. Może się przepłyniemy tymi łódeczkami tam. A to byłoby super. No. I wtedy jak byliśmy, to nie płynęliśmy, bo były takie fale i taka pogoda nie bardzo, że zabronili nam płynąć. A, to jest a teraz jest bliziutko, idealna no, a te- pogoda, nie? Bo on mu powiedział, że zjedziemy, no to... Na tyłkę. Docieramy do jednego z najchętniej fotografowanych miejsc w Ochrydzie. Jest to prawdziwa perełka dla instagramerów, a mowa o cerkwi świętego Jana, teologa w Caneo, która została zbudowana w tym wyjątkowym miejscu w XIV wieku. Podczas panowania Imperium Osmańskiego została zaniedbana, a odrestaurowano ją dopiero pod koniec XIX wieku. Wnętrza musicie zobaczyć już sami. Wstęp jest płatny. Teraz schodzimy na dół i wracamy do portu wzdłuż nabrzeża bardzo ciekawą trasą. No i co? Super, nie? Widoczki po prostu rewelacja. Zapierają dech w piersi. Też. Spacer kończymy pod cerkwią świętej Zofii. Jest to wspaniała, duża cerkiew architektury bizantyjskiej, datowana na XI wiek, uważana za jeden z największych i najważniejszych zabytków Ochrydy. Mimo niemal tysiące lat swojej historii, wielu zniszczeń i przebudów, nadal prezentuje się imponująco, a w jej wnętrzu wciąż możemy podziwiać częściowo odrestaurowane freski ówczesnych artystów. A teraz czas na zwiedzanie samemu. No, zatrzymaliśmy się w takiej restauracyjce i stwierdziliśmy, że coś sobie słodkiego przekąsimy. Ja sobie wziąłem naleśniki, a Patty sobie wzięła lody. To jest coś takiego. I lody. A widok mamy taki. Wystarczy tego zwiedzania miasta, ruszamy w rejs do klasztoru świętego Nauma. Piękne widoki, gwarantowane.
Dobre miejsce, ale pizg. Warunki arktyczne. O, prawie na podbiegu. O, Podczas rejsu można odwiedzić Zatokę Kości, czyli rekonstrukcję osady sprzed ponad 2000 lat. Przy czym w naszym wypadku musielibyśmy zdążyć w 15 minut. Aż tak szybcy to nie jesteśmy. A jakby co, to wstęp oczywiście płatny. ale tu ludzi. Trzeba się pilnować. Prawdziwe pielgrzymki. Klasztor został założony w 905 roku przez świętego Nauma Ochrydzkiego, cudotwórcę, ucznia Cyryla i Metodego, współtwórcę Ochrydzkiej Szkoły Piśmienniczej, jednego z największych ośrodków literatury i kultury słowiańskiej tamtych czasów. W klasztorze tym w 910 roku święty Naum został pochowany. Tam też znajduje się jego grób. Zobaczcie, jaki piękny park. Każda przygoda kiedyś się kończy, ale to, co przeżyliśmy, zostaje z nami na zawsze. To były dni pełne niespodzianek. Zaczęło się od bajecznego wschodu słońca i majestatycznych meteorów. Rejsu, który wymarzyliśmy sobie zupełnie inaczej. Spontanicznych rozmów z ludźmi, których nie zapomnimy. Potem była kolorowa parga, której eksploracja była niesamowita. W końcu były też kręte drogi prowadzące do ukrytych plaż i zachody słońca, które wydawały się namalowane specjalnie dla nas. Poznaliśmy dziewiczą Albanię, jak i jej niesamowitą historię, a na koniec zobaczyliśmy zachwycającą Ochrydę i jej przepiękne jezioro. Wracamy bogatsi, nie o rzeczy, ale o doświadczenia. Zamykamy ten rozdział z uśmiechem, nie dlatego, że się kończy, ale dlatego, że się wydarzył. A każda przygoda, nawet jeśli się kończy, jest początkiem następnej. Do zobaczenia w kolejnej podróży.